Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku gospodarczym. Dzisiaj niedziela, rano byłem ze Stasiem na strzelnicy. Trochę postrzelaliśmy, poprzestrzeliwaliśmy blazera, przełożyłem Digexa, przełożyłem Termiona, także strzelnica zaliczona. Słuchajcie, pogodę mamy rewelacyjną, jest nie wiem 12-13 stopni. Można powiedzieć, że już zaczęła się prawdziwa wiosna. No i odcinek gospodarczy. Dzisiaj temat soli. Uzupełniamy lizawki. Tutaj widać, jak one są pięknie. Ta sól jest pobierana przez zwierzynę. To są stare, takie już nieaktywne drzewa, które ja wykorzystuję. Tutaj była odnoga taka sucha. To jest chyba gruszka czy jabłonka po niemiecka. Obciąłem chyba z kilka lat temu. No i przybiłem gwoździa, najprostsze rozwiązanie jakie może być. Zwierzyna sobie śmiało tą sól pobiera. Woda, która skapuje tutaj na kostkę soli, spływa po całym pniaku. Kiedyś zakładałem fotopułapki, przychodziły tutaj nie może dokładnie do tej lizawki, ale ogólnie do soli. Sarny, zające, dziki, jelenie, daniele, muflony, praktycznie wszystko. No i mamy tej soli tam, już chyba wziąłem dzisiaj 120 kg, 12 kostek. Jeden rewir postaram się uzupełnić. Przy następnej lizawce porozmawiamy sobie, czemu to robimy wiosną i dlaczego to jest dobry okres. I jaka sól oczywiście, ale to sobie porozmawiamy dalej. Lecimy na następne... O, sarny tam z tyłu gdzieś przebiegły. Lecimy do następnej solniczki. Teraz możecie zobaczyć taki, nie wiedziałem, nawet myślałem, że moje łowisko znam mega dobrze, ale nie wiedziałem, że tu jest taka kolonia, cała skarpa nor borsuczych, lisich. Ewidentnie widać, że one tutaj uczęszczane są, świeżo jest wykopana ziemia, wygarnięte są liście. Uważam, że tu, jestem przekonany, że tutaj mieszkają borsuki. Tych okien tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tam jest szóste, także ewidentnie na tej skarpie sobie tutaj całe domostwo zrobiły nasze rodzime drapieżniki. Tutaj miałem lizawkę kilka lat. No i niestety dziki jej dały radę. Jeszcze gwóźdź został. Można by ją było postawić i dołożyć soli. No bo przecież one ją dalej będą, że tak powiem, zlizywać. Tylko bo obawiam się, że wcześniej czy później to one ją przewrócą, bo ona jest bardzo chybotliwa. Więc to jest bez sensu. Więc trzeba będzie zrobić gdzieś tutaj w tym rejonie jeszcze jedną. Po prostu jakieś suche drzewo znaleźć i sól zamocować. Natomiast tu, jak widzicie, jelenie tego nie zrobiły, więc to, co wylizały, jest wyświechtane jak papierem ściernym. Natomiast ewidentnie ją dziki podkopały i ta sól, która spływała na sam dół do ziemi, do korzeni, obgryzły po prostu tutaj to widać, jak obgryzione są te korzonki i się przewróciło. Także tu sobie kiedyś rosła. Dobra, musimy tu zrobić nową, ale dzisiaj tego nie będziemy robić. Zrobimy to może jutro, pojutrze, bo muszę mieć odpowiednią piłę, porządny gwóźdź i gdzieś tutaj, bo tutaj jest tych starych takich drzew. Kiedyś tu na pewno był dom, słuchajcie, to na 100% w tym miejscu. Tam dalej jest jeszcze troszkę gruzów zostało. Także zrobimy tutaj lizawkę dla zwierzyny. No i mamy kolejną uzupełnioną lizawkę, słuchajcie, wyświechtana. I ta jest zrobiona jak najbardziej prawidłowo, ponieważ jest zrobiona na osice. Tutaj rosły osiki, jedna była sucha, przyciąłem ją na tej wysokości, jak widzicie, czyli około 1,50 m, może 1,40 m. Jest przycięta, kostka soli na górze. I teraz tak, obecnie tych lizawek dostępnych na rynku jest kilka.
Jak myśmy kiedyś wykładali u mnie w kole tą sól czerwoną, Lizal, nie pamiętam teraz jaki to był, SE chyba się nazywał, nie chcę teraz skłamać, ale możecie na internecie sobie wygooglować i sprawdzić. I ona była zdecydowanie propagowana czy polecana przede wszystkim dla matek karmiących. Ja nie jestem w stanie tego potwierdzić na 100%, natomiast jedno co wiem i co zauważyliśmy po kilku latach wykładania cały czas tej soli czerwonej, że bardzo dużo saren, przede wszystkim saren, prowadziło u nas po 2 koźlęta. Czy to była zasługa tej soli, czy nie? Nie wiem, trzeba by zrobić jakieś badania i się dowiedzieć. Natomiast drugą solą, która jest też bardzo popularna, jest ta sól zwykła biała. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy taki delikatny odcień zielonego. To jest sól wzbogacona w potas. I od 2 lat, to już jest, przepraszam, to już jest 3. teraz rok, jak wykładam tą sól zieloną. Dlaczego? No dlatego, że gdzieś tam przeczytałem na jakichś stronach internetowych, niekoniecznie polskich, że sól wzbogacona o potas jest lepiej przyswajalna przez zwierzynę płową, no i zdecydowanie bardziej, że tak powiem, wpływa korzystniej na budowę parostków czy ogólnie poroża. Dlaczego wykładać tą sól teraz? Moi drodzy, po pierwsze tak, mamy wczesną wiosnę, można wszędzie dojechać, nie ma tutaj jeszcze, nie robimy nikomu żadnej szkody. My te lizawki mamy porozrzucane po terenie dosyć mocno, natomiast tworzymy one jakby taką sieć z góry, jakby tak naniósł na mapę Google, to lizawka od lizawki jest u mnie na obwodzie, powiedzmy to około co 300 metrów, 400. Być może jest tego za dużo, być może jest tego za mało, być może jest tego dobrze, nie wiem, nie umiem Wam odpowiedzieć, natomiast każda lizawka wygląda tak jak tutaj. Wczesna wiosna to jest okres, kiedy rogacze nakładają parostki, no i byki podrzucały już wieńce w tej chwili i zaczynają nakładać nowe, więc dla mnie jest to temat, kiedy one powinny pobierać tych mikroelementów jak najwięcej, ale pamiętajcie, że mikroelementy, które są zawarte tutaj w soli, zwierzyna uzupełnia cały rok, tak? Także to nie jest tylko tak, że ona ją potrzebuje tylko w momencie budowania i potrzebują ją tylko samce. Natomiast jeżeli ją wykładamy cały rok, pobierają zwierzyna przez cały rok, bardziej intensywnie pobierają zimą, natomiast jeżeli chodzi o samo wpływ na budowę tych parostków, też nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć na 100%, natomiast tutaj u mnie w kole, jeżeli chodzi o rogacze medalowe, kiedyś nie strzelało się w ogóle albo bardzo, bardzo mało. Od momentu, kiedy zaczynamy tej soli wykładać dużo, strzelamy tych rogaczy naprawdę coraz więcej medalowych. Ta średnia masa parostków, trzeba byłoby to przeliczyć, ale rośnie nam cały czas do góry. No sami widzicie, tak, mi się udało strzelić kilka medalowych rogaczy w tamtym sezonie, natomiast koledzy również też pozyskali medalowe kozły i coraz częściej trafiają się medalowe byki, tak. Jest to ten pułap tego brązu, natomiast w srebro to tak bardzo, bardzo rzadko przebijamy, o złocie trzeba zapomnieć, tutaj nie ma takich byków, nigdy nie było i moim zdaniem nie będzie. Natomiast wiosna, taka kostka soli jak tutaj, ona waży 10 kg i ona wystarcza, zależy oczywiście od warunków pogodowych, ale normalnie wystarcza na takiego zużycia, że tak powiem, przez warunki atmosferyczne i przez zwierzynę na około 6-7 miesięcy. Jeżeli my ją wyłożymy teraz w marcu, powiedzmy na przełomie marca i kwietnia, no to później kolejnym okresem, kiedy możecie ją wyłożyć swobodnie, jest sierpień, wrzesień i znów wytrzymuje do tego marca, kwietnia, przy czym sierpień, wrzesień to już jest okres po żniwach i wtedy można też spokojnie wszędzie wjechać, mamy wszędzie swobodny dojazd, jest w miarę sucho, więc też jest ten okres taki, że ta sól jest, że tak powiem, cały czas, cały rok w łowisku. Na obwodzie, tu gdzie jesteśmy, ten obwód ma w granicach tam 3,5 tysiąca hektarów, gdzieś tak mniej więcej, no to mamy go podzielonego na rewiry i na jednym rewirze jest powiedzmy około 12-15 tych lizawek uzupełnianych 2 razy w roku. Więc ja tak myślę, że na jeden obwód spokojnie wykładamy paletę. Na palecie jest 1200 kg, 120 kostek. Jedziemy do następnej lizawki, zobaczycie zupełnie inną, najstarszą lizawkę jakąkolwiek ja zrobiłem tu w tym kole, bo była to pierwsza lizawka w takim potężnym, ogromnym pniu. Natomiast zobaczycie, jak ona wygląda po, nie wiem, 12-15 latach, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale pień był powiedzmy tej wysokości, jak tam robiłem pierwsze sól, jak wykładałem, to teraz podjedziemy sobie pod ten pień i zobaczycie, jak go zwierzyna zjadła. Czekaj, odwrócę tylko.
Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda lizawka. Nie wiem, czy to... Nie, trzyma się jeszcze. Ukorzeniony jest. Ten pień kiedyś był taki, ja go ponacinałem piłą i zacząłem tutaj wstawiać do niego kosty sól. W tej chwili jest całkowicie wylizany, zjedzony przez zwierzynę. Absolutnie. Tutaj jeszcze widać troszeczkę soli, bo ona jest tutaj była intensywnie była wykładana. I w zasadzie to my tą kostkę soli tylko włożymy tutaj, ale zaraz wam coś pokażę. Dobra, chociaż można by ją było... Nie, zostawimy ją tak. One sobie spokojnie poradzą. Ta lizawka ma, nie wiem, 15 lat, gdzieś około. 15 lat w tym miejscu wykładam sól. Teraz tu jest prowadzona wycinka. I mamy, zaraz zobaczycie, drugi pień, którego wykorzystamy w późniejszym czasie. Zostawimy już tą lizawkę, jak ta sól zostanie pobrana przez zwierzynę, wykorzystamy sobie ten pień, który jest tutaj za nami, podejdziemy i będzie trzeba go wyrównać piłą. Ja z góry, po prostu od górnej części wycinam taki kwadrat, niewiele większy niż kostka soli i robię tak, że po prostu nacinam piłą ale zobaczycie w odcinku, nie będę wam za dużo tłumaczył. Będziemy robić na jesień nowe lizawki w nowych miejscach i wtedy zobaczycie, jak w ten sposób zrobiona przy tak grubym pniu jest naprawdę bardzo, bardzo trwała. Podejdziemy sobie, wam pokażę ten pień, który jest tutaj. Spełnia wszystkie wymagania, jakie mają być. Zostanie to wyrównane. Od góry natniemy miejsce na kostkę soli i tutaj natniemy piłą do środka, do tego otworu, w którym będzie się znajdowała sól. Natniemy dwa takie podłużne paski, otwory po prostu na szerokość prowadnicy. Tu będzie jeden, tu będzie drugi. Woda, która będzie skapywać, deszcz, śnieg, będzie rozpuszczał sól, która będzie nam spływała po tym pniu. I taki pień, taka lizawka wytrzyma, no nie wiem, 15-20 lat. Tu jest tak gruby ten pień, że spokojnie sobie ona będzie taką stałą i praktycznie nie do przewrócenia. Są lizawki, które niektórzy koledzy wkopują. Dla mnie to jest nieporozumienie. U nas też były takie lizawki, które były wkopywane, robione i to naprawdę nie zdawało egzaminu, bo po pierwszym roku po prostu dziki przychodziły, wybuktowały, lizawka się przewracała. Natomiast w takim pniu to jest lizawka na kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, bym powiedział nawet. Dobra, lecimy dalej. I kolejna lizawka, słuchajcie, to już ostatnia dzisiaj. Wyłożyliśmy 120 kg soli, 12 lizawek jest uzupełnionych. Nie nagrywaliśmy każdej, no bo to by było bez sensu. Więc spotkamy się tam jeszcze w jednym miejscu. Została nam jeszcze jedna kostka, patrzę, że jest w samochodzie. Bo jeszcze wyjedziemy w jedno miejsce, bo dlatego, że jest tam takie miejsce, w którym kiedyś dawno była lizawka. Później się przewróciła, ja jej tam nie odbudowałem, ale była bardzo chętnie odwiedzana przez dziki. Bo była wzdłuż takiej alei dębowej. Także spotkamy się tam, nagramy sobie jeszcze zakończenie, parę słów wam powiem na temat tego dzisiejszego odcinka. Trochę wam zapowiem, co zobaczycie w piątek. Jeszcze nie mamy nic nagrane na piątek, ale muszę się zmobilizować i pójść do łowiska i spróbować nagrać jeszcze odcinek piątkowy, ale co w tym odcinku będzie, to dowiecie się za chwilkę. Wracamy. No i ostatnia lizawka, jak wam wspomniałem, też wiekowa, bardzo wiekowa. Tak to wyglądało. Wycinałem tutaj, zobaczcie, tak o. No i gwóźdź, który nam trzyma tą kostkę soli, zwierzyna sobie swobodnie pobiera, kostka nie wypada. Tutaj widać, jak one już no mega tutaj wylizały, wybuchtowały dookoła.
I teraz, bo kilka osób pisze w komentarzach, że najlepsze w każdym odcinku jest polowanie, tak? Natomiast, moi drodzy, no, łowiectwo nie polega tylko na strzelaniu, już Wam to powtarzam któryś raz z rzędu. Nie polega tylko na tym, żeby iść do łowiska, strzelić dzika, strzelić jelenia, sarnę, lisa, tylko też trzeba coś od siebie dać, tak? Więc coraz więcej tych odcinków się będzie gospodarczych pojawiało, też ze względu na porę roku, tak? No bo teraz na pewno chcę zrobić jeszcze odcinek z przeglądu urządzeń, bo mamy tam 2 czy 3 ambony, które musimy naprawić, więc musimy podjechać jeszcze, póki jest dojazd. Nie ma tam, nie zrobimy szkód w zasiewach, bo są jeszcze u mnie ścierniska, gdzieniegdzie można dojechać. Ambony są, powiedzmy, dobre, ale tu trzeba szczebel wymienić, tu trzeba zastrzał dobić, więc trzeba to zrobić teraz na wiosnę, żeby przez cały sezon nadchodzący można było polować. Ale wracając jeszcze do tematu piątkowego odcinka, bo mam tak, że tak powiem, takie dosyć swoje przemyślenia mało optymistyczne, bardzo mało optymistyczne, bym tutaj dodał. To, co nas czeka w tym zbliżającym się sezonie 2022-2023, będzie to dotyczyło m.in. szkód, cen zboża i tak dalej, i tak dalej. Do tego odcinka się trochę lepiej przygotuję. Porobię Wam później screeny, ale co w tym odcinku będzie piątkowym, to zobaczycie. No i na pewno będzie trochę polowania, bo się wybierzemy się z Michałem na polowanie. Wybierzemy się z Michałem jeszcze na dziki, bo już u nas są pierwsze zasiewy. No i już te dziki, te zasiewy bombardują. Dzisiaj jak jeździliśmy tutaj po terenie, to już było widać świeżo pobuktowane łąki, było widać gdzieś tam świeżo pobuktowane zasiewy, więc trzeba będzie po prostu się zmobilizować i zacząć tych upraw pilnować, tak? Chwała Bogu, że nie mam tutaj kukurydzy. U nas nie ma kukurydzy w ogóle, więc głównie jeżeli chodzi o zasiewy jary, to będzie jęczmień jary, pszenica jara. No i później, dopiero w maju, po zimnej zośce będzie siana gryka. Więc to będzie co robić, będzie czego pilnować, żeby te szkody były jak najmniejsze, bo ten rok, który się zapowiada, ten sezon wojenny, tak? Był sezon covidowy, jeden sezon covidowy, drugi sezon covidowy, przecież pandemia trwała 2 lata. Przed nami początek tego konfliktu, początek tych całych perturbacji na rynkach światowych. Dopiero się to zaczyna i patrzę na to wszystko tak, staram się zawsze patrzeć do przodu, nie powtarzać slogan polskich Polaków ogólnie, że jakoś to będzie, tylko zawsze tak wybiegam do przodu, nie tydzień, tylko powiedzmy kwartał, 2, 3, mniej więcej sobie szacuję, jak to będzie wyglądało gospodarczo i moje zdanie poznacie w piątkowym odcinku, tam będzie trochę gadania, no i co? I później będzie polowanie, albo zrobimy najpierw polowanie, a później gadanie, no zobaczymy jak to tam wyjdzie. Także widzimy się w piątek, do zobaczenia i dashboard.